Witajcie moi drodzy widzowie, dzisiaj sobie omówimy fioletowe traity, jak je zdobywać, jak je nakładać na bronię, które najlepiej oczywiście nakładać na bronię oraz omówimy farmienie lucentów, bo to jest bardzo ze sobą powiązane i też tutaj wszystko powiem krok po kroku, żeby dla każdego było to jasne. Jeśli coś będzie dla was niejasne, zapraszam do pytania pod filmikiem. Również będzie filmik odnośnie zdobywania fioletowych itemów, kontraktów i tak dalej, takie bardziej szczegółowe, bo z tego co zauważyłem, no przyda się to na pewno. A z drugiej strony i dla mnie to jest też taka frajda zrobienia takich poradników, więc zacznijmy tutaj po kolei. Fioletowe traity, jak je zdobywać, jak je oczywiście nakładać na bronię, no to wszystko tak naprawdę znajdziecie też na tej zasadzie, że jeśli macie jakiś już build sobie określony, czyli na przykład ja chcę krytyka mieć w daggerach, ja chcę mieć może nawet heavy damage w daggerach, to tam większego nie ma znaczenia. Więc jak to zdobyć? No najlepiej tak naprawdę sobie podejść do tej strony, że wchodzimy sobie na tak naprawdę traity i tutaj mamy wtedy listę itemów, które możemy sobie ogarnąć, jeśli już oczywiście mamy takie kupione. Jeśli chodzi o odblokowanie traitów, to za chwilę. Ważne jest też to, jakie traity możemy tutaj posiadać. Możemy sobie kliknąć Trade Conversion i tu macie traity, które możecie ogólnie posiadać w danej broni. Wtedy na przykład, jeśli chodzi o moją broń, określamy się tutaj Hit Chance, Critical Chance i Heavy Attack, ewentualnie Stun. Choć Stun, z tego co zauważyłem, to raczej nie ma sensu, choć można by gdzieś tam dłużej przy tym usiąść i zobaczyć, jak wygląda kwestia tego stuna, tej szansy na stun, ale dla mnie te trzy są najważniejsze. I teraz jak do tego podejść, jak odblokować te traity? No możemy to odblokować tak naprawdę na dwa sposoby. Przechodzimy sobie w item, możemy sobie zrobić convert, możemy sobie na przykład zmienić traita, jak macie kijowego traita, więc tutaj macie konwersację tego traita. No jest to trochę drogie, ale jest taka możliwość. A jeśli chodzi o odblokowanie, wchodzimy sobie na ryneczek, ryneczek Lidla i teraz sobie wybieracie broń. My mamy na przykład Great Sworda, bo to jest najlepsza opcja. I wtedy macie ekstrakty. Ekstrakty, czyli macie tam traity, które możecie sobie nałożyć na swoją broń. Żeby na fioletową broń nałożyć tak naprawdę traita, musicie mieć fioletową broń. Więc wtedy kupujecie sobie na przykład tego Critical i wtedy nakładacie tego traita. No to jest bardzo ważne, żeby na tej zasadzie działać. Jak widzicie, traity, które są dla nas opłacalne, które w większości daje się na bronię, są po prostu cholernie drogie. No health regen na broni jest to po prostu głupota, dlatego ten trade jest za grosze i człowiek tak naprawdę zmarnował te swoje rzeczy, żeby wystawiać na aukcji, z tego względu, że tego raczej tutaj nikt nie kupi, więc to jest po prostu głupota. I to jest od razu też omówienie do lucentów. Więc wtedy wybieracie sobie ten item. Jak sobie wybierzecie ten item, no to możecie sobie nałożyć tego traita i odblokować właśnie tutaj traita. A jeśli chodzi o kolejne jakby wbijanie poziomu tego traita, to macie dwie możliwości. Możecie albo kupować też fioletowe itemy z tym samym już traitem, żeby go nakładać i przy fioletowych itemach do fioletowego itemu macie o wiele większą szansę, że to wejdzie. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakieś 80-90%, więc chyba nawet przeważnie zawsze wchodzi. Ale jest to trochę droższy gips, bym tak powiedział. Jest jeszcze możliwość taka, że sobie nałożycie na przykład z niebieskich itemów też tego traita. Raczej ulepszycie tego traita, nie nałożycie, przepraszam. Pamiętajcie, że jeśli chcecie na fioletowy item nałożyć traita, no musicie mieć drugi fioletowy item i najlepiej z tej samej kategorii, bo jeśli chodzi o inną jakby kategorię, z tego co mi się wydaje, może to tak nie działać, że z każdej kategorii to tam nie działa. Chyba że był jakiś ostatnio bóg. I możecie sobie kupić na przykład tańszy item. Na przykład tutaj macie Critical Chance. Jak już macie oczywiście nałożony ten Critical Chance, to wtedy możecie starać sobie wbić jakby wyższy poziom tego traita. Na tej zasadzie to działa, więc w skrócie fioletowy trade, jeśli chcecie go pierwszy raz nałożyć, dodatkowy, to musicie kupić fioletowy item z tym trade'em, który chcecie nałożyć. Zawsze sobie sprawdźcie, czy każdy item ma ten trade, co chcecie nałożyć, bo żeby nie było po prostu pomyłki i szkoda po prostu lucentów. A jeśli chcecie ulepszać trade'y, jak już macie oczywiście w broni, no to możecie kupować niebieskie itemy, które dają wam mniejszą szansę na ulepszenie tego. Możemy to zrobić nawet na tej zasadzie, jak my tutaj mamy. Heavy Attack szansa na daggerach, ewentualnie hit szansa na Great Swordzie. Możemy zrobić taki przykładowy sprawdzenie, żebyście widzieli, jak to w praktyce wygląda. Weźmy sobie tutaj
Sworda, hit szansa, ok. Tu mamy też pokazane oczywiście jak jest najtaniej, więc kupmy to sobie, bla bla bla. Może akurat wejdzie. I tutaj sobie ustawiacie i tu macie opcję ulepszania tego. I teraz tak, no szansa jest w sumie mała. Możecie użyć blessinga, to wam podbija powiedzmy tą szansę. No ale czy to jest sens? Moim zdaniem bez sensu. No spróbujmy, może akurat wejdzie. No akurat widzicie, nie weszło. Więc na tej zasadzie musicie patrzeć. Tutaj też macie opis na przykład tierowych rzeczy. I jakie tam po prostu punkty dostajecie. No za na przykład hero, czyli za te fioletowe macie 80 też tam punktów, ale to moim zdaniem nie ma sensu omawiać. Przejdźmy w takim razie do zarabiania lucentów. No to jest ze sobą bardzo powiązane, dlatego ten filmik jest tak zrobiony, a nie inaczej. Dlaczego to jest powiązane? Żeby zarobić, trzeba coś sprzedać. A jak widzicie, tutaj mam wystawione jakieś itemy i to są ekstrakty. Bo na ekstraktach zarabia się po prostu najlepiej i jest to największa szansa na zarobek. Tylko jak zrobić z itemu ekstrakt? No bierzemy sobie po prostu item. I teraz ważna rzecz. Jeśli chcecie sobie nakładać, dawać jakieś właśnie, jakby to w skrócie powiedzieć, jeśli chcecie najlepiej zarobić na tym i faktycznie ten item sprzedać, musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Najpierw pokażę wam jak zrobić te ekstrakty. Tu macie ikonkę ekstraktów. Ok. Tu wybieramy sobie item do ekstraktu i również macie pokazane za ile mniej więcej one się sprzedają. Tu jest przedział na przykład od 10 do 200 lucentów. Z tym ostrożnie, bo te przedziały czasem są bardzo sfiksowane. Jak widzicie, tutaj rękawiczki na przykład już są trochę bez sensu. Jest to trochę nieopłacalne, bo pamiętajmy, że z niebieskich itemów, jak chcecie trade'a wyciągnąć, no znaczy zrobić z tego po prostu ekstrakt, no to pobiera wam 5 tych punktów, znaczy 5 tych stonów. Jak zdobyć te stony, to od razu pokażę, żeby to było kompletne. Po pierwsze możecie kupić za kontrakt coiny 420 na weekend, no warto to po prostu kupować, w sumie i tak za kontraktowe punkty to kupuje się to i to. No reszta moim zdaniem jest zbędna, ewentualnie jeszcze tutaj te klucze. A reszta jest całkowicie zbędna. Macie też możliwość kupienia to na shopie, jak sobie zjedziecie na sam dół. Tutaj też macie Trade Extraction Stony. Czasem się dostaje za jakieś tam questy, jakieś tam eventy, więc na tej zasadzie to zbieracie. I jak zrobimy sobie taki ekstrakt, no możemy tutaj zrobić do przykładu taki ekstrakt z tego. O, tutaj możemy sobie odblokować jeszcze. Nie to, tutaj, proszę bardzo. Ekstrakt, dobra. Przechodzimy teraz do aukcji. Przechodzimy teraz do sprzedaży. I teraz co ważne, jeśli chodzi o sprzedawanie tych rzeczy, no to jest pewnie, powiem szczerze, gówno warte, bo w broniach w większości używa się critical szanse, hit szanse, heavy, attack szanse, no te rzeczy są najdroższe, najbardziej się opłacają, więc sprzedamy to za 10, może to się sprzeda, może się to nie sprzeda, ale to był item, który w ogóle się nie opłaca sprzedawać. Możecie sobie zerknąć na przykład po itemach, bo każda kategoria itemów ma, jakby nie patrzeć, różne wartości. Niektóre rzeczy są dużo więcej warte, na przykład te traity, a niektóre są mniej warte. To też można porównać sobie, szczerze powiedziawszy, jak sobie przeglądacie jakieś buildy na postacie. Możecie nawet na tej zasadzie właśnie sobie poprzeglądać, w jakich itemach, na jakich profach, co się tam po prostu poleca. I to jest też taki dodatkowo odniesienie względem tego, jakie powinniście tutaj itemy wkładać w trade'a, znaczy w ekstrakt. I tak samo jeśli chodzi o ekstrakt, no to tak jak sobie wrzucacie itemy tutaj, no to tu macie pokazane, jakie te itemy powinniśmy wrzucać. No to jest po prostu nieopłacalne. Przeloguję się od razu na drugą postać, żeby wam pokazać zasadę, jakie itemy gdzieś tam warto jest przerzucać. I dlaczego zrobiłem też drugą postać? Z tego względu, żeby więcej farmić bossów, więcej farmić lucentów. Zrobienie takiej postaci to jest około 10 do 15 godzin, nawet w takich najgorszych porywach. Expienie jest bardzo szybkie. Jedynie gdzieś tam gira sobie ogarnąć, żeby była lepsza, lepiej się farmiło te bossy. I to jest właśnie po to, żeby mieć Abyssal punkty jedne i tak naprawdę Dimensional kontrakty tokeny. I wtedy sobie spokojnie możemy wszystko farmić, więc do tego jest to stworzone. Nawet jak sobie zauważycie, ta postać dopiero wczoraj została stworzona. A tutaj na aukcji, no jak widzicie, no kasa się już delikatnie zbiera.
I tu macie właśnie pokazane ekstrakty. Na przykład na armorze, jak jest Ranged Evasion, ogólnie Evasion jest bardzo drogi, więc na armorach Evasion się bardzo dobrze sprzedaje, więc ceny są spoko. Tak samo właśnie Melee Endurance i Evasion to są dwie najdroższe w sumie rzeczy w itemach i Max Hilt w armorach również się sprawdza, bo pamiętajcie, że bardzo dużo tanków, nawet ja na swoim daggeru mam zalecane, znaczy na swoim łuczniku mam zalecane, żeby mieć właśnie Hilta w rzeczach, więc do tego się to sprawdza najlepiej i to jest moim zdaniem takie kompletne odnośnie trade'ów, odnośnie właśnie handlu. Jeśli chodzi o handel, pamiętajcie, że w broniach w większości to jest heavy attack, hit chance, critical chance, no ewentualnie czasem jeszcze są attack speedy, to też się gdzieś tam sprzedaje. W armorach to są w większości endurance, evasion, no i healed. No czasem jeszcze mana, bo gdzieś tam jednak ta mana szybko schodzi na niektórych postaciach, więc do tego jest bardzo ważne. Zobaczcie sobie, że tu jest niebieski kijowy dagger i sprzedał się za 70, bo ma critical chance, a też rynek się zmienił, że fioletowe itemy dużo wskoczyły drożej. Więc dlatego też są takie zmiany w tych lucentach i to jest fajna opcja, żeby sobie zarabiać lucenty. Ja osobiście nie lubię wydawać na gry, to nie chodzi, że mnie nie stać, tylko po prostu nie lubię na MMO wydawać kasy, z tego względu, że dla mnie to jest po prostu bez sensu i lepiej po prostu się pobawić rynkiem i więcej, o wiele z tego jest więcej frajdy. Dzięki w takim razie za oglądanie. W następnym poradniku pojawi się odnośnie zdobywania fioletowych itemów, odnośnie recept fioletowych itemów i tak dalej, i tak dalej. Cześć, cześć, cześć!